Około północy z zakaflowego pieca wychodziła potężna czarna kwoka. Witam Was w kolejnej opowieści o mrokach przeszłości, tajemnicach i legendach dolnośląskich i nie tylko. Jesteśmy na Zamku Grodno. Chciałem Wam pokazać taką zwykłą, prozaiczną część życia zamkowego sprzed 500 lat. Tak dokładnie wyglądała kiedyś toaleta. Jest parapet, podnosiło się wieko i tam człowiek siadał albo stojąc wydalał swoje potrzeby fizjologiczne, które otworem wlatywały sobie hen w fosę albo w tym przypadku w las, który otacza Zamek Grodno. Potem przychodził lokaj, zlewał gorącą wodą, aby nie było bakterii i tak mniej więcej wyglądała ta część codziennego człowieczego życia. Król Jagiełło uwielbiał zasiadać do rozmów, dyplomacji i rozmów strategicznych dopiero po wyjściu z toalety. Jan Długosz pisał, że właśnie wtedy po wypróżnieniu czuł się niesamowicie swobodnie. Ale w tym pomieszczeniu, w Zamku Grodno, była jeszcze niezwykle mroczna rzecz. Chciałem Wam pokazać jeszcze jedną ciekawostkę. Otóż wszystko na przestrzeni wieków się zmienia. Zmienia się moda, zmieniają się wynalazki, zmienia się muzyka, architektura. Kto się nie zmienia? Nie zmienia się człowiek, jego emocje i jego charakter. Tak samo 700 lat temu ktoś kochał, jak i kocha dziś. Tak samo 700 lat temu ktoś nienawidził, jak dzisiaj nienawidzi. I tak samo 600, 700, 800, 500 lat temu ktoś był przebiegły, tak jak dzisiaj są ludzie przebiegli. I tu był właśnie specjalny stół skonstruowany dla przebiegłych. Otóż w tym stole była specjalna skrytka na pieniądze, na sztylet albo też na kości, bo grano w kości. A żona władcy albo właściciela zamku nie lubiła, kiedy grał w kości, bo często przegrywał swój majątek w te kości. Więc gdy ona szła z tamtej strony, on szybko robił taki ruch. Tu była skrytka, chował pieniądze i kości i zamykał. I żona nie widziała, że jej mąż gra w kości i być może nawet już przegrywa w te kości tę żonę. Otóż w XIX wieku Zamek Grodno miał też swoje pokoje, w których normalnie gościono ludzi. I był jeden pokój, w którym każdy gość goszczony rano błagał, aby tam więcej nie spać i chciał jak najszybciej opuścić zamek. Dlaczego? Dlatego, że kiedy zasypiał w tym pokoju, około północy z zakaflowego pieca wychodziła potężna czarna kwoka z 5 kurczętami i gdakała, uderzała skrzydłami, skakała po meblach, po łóżku, wskakiwała na tego, który tam spał,
a kurczęta biegały za nią, robiły niesamowity rozgardiaż. Każdy gość, który spędził noc w tym pokoju, nie chciał tam więcej spać. Mówił, że było to pomieszanie snu z jawą i ta kwoka była tak realna, że po prostu nie jest w stanie tam spędzić kolejnej nocy. Właściciel zamku Grodno, hrabia von Zydlitz, stwierdził, że musi rozwiązać tą zagadkę. Wszyscy goście mówili, że kwoka o północy wychodziła zza pieca kaflowego. Tylko stamtąd. Z żadnego innego miejsca nie. Więc polecił, aby robotnicy rozebrali piec i sprawdzili, co znajduje się w piecu bądź za piecem. Kiedy robotnicy zaczęli rozbierać piec kafel po kaflu, okazało się, że za piecem była wnęka i makabryczne odkrycie. We wnęce znajdował się szkielet kobiety i piątki dzieci.